Cześć! Dziś opowiem Ci o sytuacji rodzin osób migranckich z niepełnosprawnościami w Polsce. W związku z dużym doświadczeniem Stowarzyszenia Mudita w pracy z osobami uchodźczymi z niepełnosprawnościami z Ukrainy, to na przykładach dotyczących tej grupy społecznej skupię się przede wszystkim. Zacznijmy natomiast od krótkiego rysu historycznego. Zawsze powtarzam, że uważam, że znajomość historii pozwala nam wyciągać wnioski, uczyć się, a co za tym idzie, tworzyć lepszy, bezpieczny świat dla wszystkich. Kiedy zauważono, że współistnienie różnych grup kulturowych w jednym społeczeństwie prowadzi do konfliktów, specjaliści zaczęli myśleć nad tym, jak te konflikty rozwiązać. Powstała wtedy koncepcja asymilacyjna. Koncepcja ta zakładała, że różne grupy kulturowe zostaną połączone w jednolitą masę. W związku z tym osoby imigranckie przyjmowały inne kultury, stając się tak naprawdę nowymi ludźmi. Migrantów należało zasymilować do życia w warunkach grupy większościowej, przekształcając ich tak naprawdę w nowych ludzi. I czy czegoś Wam to nie przypomina? Bo mi przypomina to model medyczny niepełnosprawności, gdzie tę niepełnosprawność chce się usuwać, likwidować, po to, by ta osoba była taka jak wszystkie inne. Ideologia ta oczywiście okazała się niepowodzeniem z kilku powodów. Po pierwsze, wiele osób straciło więź ze swoją rodzimą kulturą. Po drugie, przymusowe przyjęcie cudzej kultury wcale nie sprawiło, że osoby te tak naprawdę uwierzyły w jej wartości. Po trzecie, migranci, którzy byli zmuszeni do przyjęcia nowej kultury, rozdarci pomiędzy tym przyjmowaniem nowej kultury a tęsknotą za swoją, nie byli w stanie tworzyć swojego własnego dorobku. W ostatnich dziesięcioleciach XX wieku przyjęto nowe podejście pluralizmu kulturalnego. Zmieniono wtedy dotychczasowe hasło jedno państwo, jedna kultura na jedno państwo, wiele kultur. Pluralizm kulturowy zakłada, że grupy mniejszościowe w pełni uczestniczą w dominującej kulturze w społeczeństwie, ale zachowują przy tym swoją kulturę. Ale pójdźmy o krok dalej. W następstwie pluralizmu kulturowego pojawił się termin wielokulturowości, który w Stanach Zjednoczonych nazywany był miską sałaty. Chodzi w tym podejściu o połączenie zarówno integracji, jak i budowania wspólnej kultury z zachowaniem w pewnych aspektach takiej odrębności kulturalnej i autonomii. W ramach wielokulturowości różnorodne kultury współistnieją w ramach jednego społeczeństwa. Dąży się także tutaj do zrównania szans funkcjonowania w jednym społeczeństwie różnych mniejszości przy zachowaniu ich kultury. Wielokulturowość opiera się na dwóch głównych wartościach: wolności i równości. Wolność oznacza możliwość kultywowania wybranej kultury, a równość to jednakowe prawo do istnienia i rozwoju kultur. Najnowszym stanowiskiem natomiast w odniesieniu do tych konfliktów kulturowych jest transkulturowość. Kultury są w niej traktowane jak sieci wzajemnych powiązań, które oddziałują na siebie wzajemnie, tworząc przy tym odrębną, nową kulturę. Zatem koncepcja ta mówi o tym, że społeczeństwo jest w stanie funkcjonować z zachowaniem tych różnych kultur, tworząc przy tym zupełnie nową jakość, czyli właśnie tą trzecią kulturę. Obecnie dysponujemy największą ilością danych dotyczących osób uchodźczych z niepełnosprawnościami w Ukrainie, ale wiele z tych danych może nam pomóc wyobrazić sobie, w jakiej sytuacji mogą znaleźć się osoby w innych krajach. Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych z początków wojny w Ukrainie przebywało ponad 3 miliony osób z niepełnosprawnościami, których życie było zagrożone. Wiele z nich podjęło próbę znalezienia schronienia w Polsce, ale duża część pozostała niejako uwięziona we własnych domach czy w jakichś ośrodkach rehabilitacyjnych bez niezbędnych środków do życia czy leków. Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych wystosował także oświadczenie, w którym zwraca uwagę na to, że wiele osób zostało odciętych od sieci wsparcia, dzięki którym mogłyby odpowiednio zareagować na tę trudną sytuację. Jednocześnie na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich przeczytać możemy, że wiele osób, którym udało się opuścić Ukrainę, wcale nie znalazło bezpiecznego schronienia w Polsce.
W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o pojęciu dostępności, które wciąż często nazywane jest udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami. Instytucje publiczne zobowiązane są do zapewnienia dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjnej. Natomiast w momencie wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie o tej dostępności całkowicie zapomniano. My w Moodycie bardzo nie chcielibyśmy, aby powstawały oddzielne miejsca dedykowane osobom z niepełnosprawnościami i ich bliskim, które de facto tworzą taki mur w społeczeństwie, oddzielając osoby z niepełnosprawnościami od tych bez niepełnosprawności. Jednak ta sytuacja, w której życie i zdrowie osób było zagrożone, pokazała, że jest to tak naprawdę jedyne awaryjne rozwiązanie. W tej sytuacji kryzysu osoby z niepełnosprawnościami i ich bliscy są szczególnie narażone, bo jeśli doświadczenie uchodźstwa wiąże się z wieloma wyzwaniami, to doświadczenie uchodźstwa, będąc osobą z niepełnosprawnością czy bliskim takiej osoby, jest wyzwaniem zwielokrotnionym. Światowe Forum Ekonomiczne nazywa to nawet kryzysem w kryzysie. Nasze doświadczenie w Moodycie pokazuje, że wyzwania wśród rodzin osób z niepełnosprawnościami podczas tej drogi migracji pojawiają się na każdym jej etapie. Pierwsze wyzwania pojawiają się już w momencie otrzymywania informacji o niebezpieczeństwie. Organizacja Narodów Zjednoczonych zwróciła szczególną uwagę na dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, słuchową czy wzrokową, które w tej sytuacji kryzysowej nie były w stanie zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje. Często były po prostu przewożone w losowe miejsca lub porzucane w opiekuńczych placówkach bez odpowiedniego wsparcia. Ta niemożność zrozumienia sytuacji dotyczy oczywiście również także osób dorosłych. Proces ewakuacji wiąże się z kolejnymi wyzwaniami. Ograniczona mobilność, niewystarczająca liczba środków transportu czy konieczność skorzystania ze specjalistycznego transportu. Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych zwróciło uwagę na to, że informacje o możliwościach ewakuacji są często po prostu niedostępne lub zwyczajnie ich brakuje. Na początku tej wojny skontaktowała się z nami rodzina. Niewidome małżeństwo, mężczyzna i kobieta w ciąży, z dzieckiem i z psem. Rodzina ta mieszkała w Kijowie, bardzo dobrze znała to miasto i na co dzień sprawnie w nim funkcjonowało. Natomiast ta sytuacja, której towarzyszył ogromny stres oraz wielkie tłumy ludzi ewakuujące się z miasta, spowodowały, że rodzina ta została uwięziona we własnym domu. Nie byli w stanie poradzić sobie w tej sytuacji. Wspieraliśmy także matkę z nastoletnią córką leżącą z mózgowym porażeniem dziecięcym, które nie mogły opuścić swojego domu, ponieważ matka nie była w stanie dźwignąć tej swojej nastoletniej córki i przetransportować jej do pociągu. A kolejny przykład to 105-letnia kobieta, która po prostu ze względu na swój wiek, na swój stan fizyczny nie była w stanie dojechać do Polski pociągiem, ponieważ ta podróż po prostu by ją wykończyła. Instytucje kultury nie zajmują się organizowaniem pomocy humanitarnej oczywiście, ale opowiedziałam Ci o tych przykładach, ponieważ nigdy nie wiadomo, w jakiej sytuacji życiowej się znajdziemy, a taka świadomość tego, co może nas spotkać, czy naszych bliskich, może nam w tych trudnych sytuacjach po prostu pomóc. Kolejny etap migracji przymusowej to znalezienie choćby tymczasowego miejsca zakwaterowania. I tutaj rodziny osób z niepełnosprawnościami, którym udało się dotrzeć do naszego kraju, napotykały naprawdę wiele barier. Zaczynając od tej najbardziej widocznej niepełnosprawności, jaką jest niepełnosprawność ruchowa, osoby w miejscach zbiorowego zakwaterowania napotykały na schody, progi, wąskie przejścia i toalety, a także wysokie brodziki, brak możliwości zadbania po prostu o swoje podstawowe potrzeby. Lecz kwestia dostępności architektonicznej i dostosowania infrastruktury to dopiero wierzchołek góry lodowej. Idąc dalej, osoby w spektrum autyzmu, które w wielkiej hali pełnej ludzi, zapachów i dźwięków przeżywają piekło, a z tego piekła przecież właśnie chciały uciec. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, dla których wszelkie procedury i instrukcje są totalnie niezrozumiałe, nie mogą poczuć się bezpiecznie, a tego bezpieczeństwa przecież właśnie potrzebują. Niezwykle istotne jest tutaj to, że dostępność to nie jest tylko likwidowanie barier architektonicznych. Dostępność to takie kreowanie otaczającego nas świata, żeby każda osoba mogła z niego w pełni korzystać i indywidualne podejście jest tutaj po prostu kluczowe. W sytuacji migracji konieczne jest znalezienie miejsca stałego pobytu.
W przypadku rodzin osób z niepełnosprawnościami należy tutaj uwzględnić dostęp do odpowiedniej infrastruktury, opieki medycznej, rehabilitacji. Z tego powodu też wiele mniejszych miejscowości nie wchodzi po prostu w grę. Brakom w zakresie tej dostępności towarzyszy również często po prostu wykluczenie komunikacyjne. Kiedy podstawowe potrzeby są spełnione, przychodzi czas na organizację nowego życia i integrację z lokalną społecznością. No ale jak to zrobić? Bo jeśli mamy problem z zintegrowaniem własnych rodaków z niepełnosprawnościami, to co dopiero mówić tutaj o osobach uchodźczych czy migranckich z niepełnosprawnościami i ich bliskich. Lokalne, tubylcze rodziny osób z niepełnosprawnościami często na co dzień walczą z systemem, walczą o przetrwanie, walczą o respektowanie swoich praw, o godne życie. Nierzadko żyją w chronicznym zmęczeniu i przewlekłym, ekstremalnym stresie. Stąd jeszcze łatwiej o napięcia społeczne, dlatego komunikację i działania integracyjne należy prowadzić z takim wyczuciem i wrażliwością na potrzeby tych wszystkich grup społecznych, tak aby żadna z nich nie była dyskryminowana czy stygmatyzowana. I o ile zazdrość o tymczasowe schronienie wydaje się być nieuzasadniona, to poczucie niesprawiedliwości związane z dostępnością na przykład usług medycznych czy porad prawnych może być realnym problemem. Liczba imigrantów w Polsce będzie się zwiększać i należy już teraz przygotowywać się na wyzwania z tym związane. Polskie społeczeństwo starzeje się, a przyrost naturalny jest bardzo, bardzo niski. I jak niektórzy uważają, imigracja może być jednym ze sposobów łagodzenia skutków tego kryzysu demograficznego. Jeśli chcemy zadbać o to, żeby do naszego kraju przyjeżdżały kreatywne i aktywne osoby, musimy stworzyć im warunki do godnego, dobrego życia i rozwoju. Potrzebne są do tego działania wzmacniające integrację cudzoziemców, zwalczające wszelkie przejawy dyskryminacji, promujące równość i przygotowujące instytucje publiczne i całe społeczeństwo do tego, by mogły dobrze funkcjonować w coraz bardziej zróżnicowanym społeczeństwie w naszym kraju. Mudita, jak wiele innych organizacji pozarządowych, działa często jako pośredniczka między dwoma grupami społecznymi, migrującą i przyjmującą, ale także nierzadko pomiędzy władzami lokalnymi a społeczeństwem, prowadząc do lepszego rozumienia potrzeb i wypracowywania rozwiązań, które stanowią odpowiedź na te potrzeby. Często jesteśmy w Mudicie pytani o to, jak pracować z osobami z niepełnosprawnościami i z ich bliskimi. Ale według mnie nie do końca da się odpowiedzieć na to pytanie. Nikt przecież nie pyta o to, jak pracować z osobami wysokimi czy z osobami zadufanymi w sobie. Osoby z niepełnosprawnościami są różne, tak samo jak różni są ludzie na całym świecie. Nie będziemy tłumaczyć przecież osobie z Ukrainy w języku polskim, jak ma wyrobić sobie numer PESEL. Jeśli ktoś nie rozumie słowa mówionego, pokażemy mu obrazki czy film instruktażowy. Jeśli ktoś nie widzi, jak wygląda pomieszczenie, w którym się znajduje, oprowadzimy go po nim, opowiemy mu o nim i pozwolimy mu poznać to pomieszczenie za pomocą innych zmysłów. Oczywiście nie zawsze jest tak łatwo jak w tych przykładach, ale czy praca z ludźmi jest łatwa? Każdy z nas jest inny i uniknięcie wszelkich trudności jest moim zdaniem po prostu niemożliwe. Niezwykle istotne jest tutaj wyrobienie sobie takiego nawyku dostępności. Organizując wydarzenie, budując bibliotekę czy remontując dworzec kolejowy, zastanów się, jak tę dostępność zapewnić. A kto Ci w tym pomoże? Inni ludzie. Rozejrzyj się i otwórz na współpracę z władzami lokalnymi, z organizacjami pozarządowymi oraz oczywiście z lokalną społecznością. Sieci wsparcia to klucz do sukcesu całego społeczeństwa.